Wiele osób mówi, Czuję strach i bezsilność. Nie mam żadnego wpływu na to, kiedy ta wojna się skończy. to nie jest prawda. Wpływ każdego i każdej z nas jest minimalny, ale wpływ wszystkich jest ogromny. Czy ja dobrze rozumiem, że ty zaraz powiesz, jak Polacy mają wygrać wojnę z Putinem? Przypominam hasło tego programu. Politykotki. Fantazje, które mogą stać się rzeczywistością, jeśli 1 000 000 osób przestanie czekać, aż coś spadnie im z nieba i zacznie ciężko pracować. Okej. Mnóstwo osób poświęca mnóstwo czasu na pomoc uchodźcom. Pomagamy im bezpiecznie odnaleźć się w nowym miejscu. Ale gdybyśmy zapytali ich, czego najbardziej chcą, to powiedzieliby, że Chcą, żeby wojna się skończyła i żeby mogli wrócić do domu. pofantazjujmy. Żeby zatrzymać Rosję Putina, musimy robić więcej niż teraz, bo wszystko, co zrobiły Europa i Ameryka, okazało się nieskuteczne. Miasta Ukrainy są niszczone. Ludzie są mordowani. Największe sankcje w historii świata nic w tej kwestii nie zmieniły. Więc jeśli to wszystko, co Zjednoczone Narody Zachodniego Świata mogą zaproponować Ukrainie, to znaczy, że ten kraj upadnie. Jeśli my szybko czegoś nie zrobimy, nie będzie już Ukrainy. Co, to jest teraz moja odpowiedzialność? Tak. Przerwa na douczki z demokracji. Demokracja to taka relacja, że ja i ty i jeszcze dużo innych osób podejmujemy decyzje. Ale ponieważ jest nas tak dużo, to musimy mieć jakieś narzędzie do podejmowania tych decyzji. Tym narzędziem są politycy. Politycy to nasze narzędzie do zarządzania naszą Polską, naszą Unią Europejską i naszym NATO. To nie są geniusze o niedostępnym dla nas poziomie zaawansowania mózgu. To nie są wszechwładni królowie, których woli mamy się podporządkować. To są osoby, które my sobie wybraliśmy, żeby nas słuchały. Więc będą nas słuchać, jeśli wszyscy powiemy: Chcę, żeby Zjednoczone Narody Zachodniego Świata zrobiły więcej. Chcę, żebyśmy zatrzymali Rosję Putina i uratowali Ukrainę. co to znaczy? Co? Co więcej? Co konkretnie mają zrobić nasze polityczki i nasi politycy? Czego od nich chcemy? Wiele osób używa ładnych słów, które nic nie znaczą. Wspierajmy Ukraińców w walce o wolność. Ich bohaterska walka jest dla nas inspiracją. Chwała Ukrainie. To są słowa śmieci. Jeśli dalej będziemy ich tak wspierać i jeśli dalej będą dla nas taką inspiracją, to Ukraina przestanie istnieć. Ludzie krzyczą stop wojnie, robią plakaty, wieszają banery i co ma z tego wynikać? Kto ma przeczytać taki baner wiszący na moście i co ma zrobić? Czy Putin ma powiedzieć: o nie, baner na moście w Warszawie nie chce wojny, wycofujemy się? Po co to jest? Musimy wiedzieć, do kogo mówimy i musimy być precyzyjni. Musimy dobierać słowa stosownie do sytuacji. Europejski kraj jest masakrowany. W takiej sytuacji powinniśmy powiedzieć naszym politykom: Ja co to ma być? Jakiś typ sobie decyduje, że rozjedzie cały kraj. Miliony ludzi uciekają, nie mają gdzie mieszkać, nie mają co jeść. Miliony bezdomnych i psychicznie rozpieprzonych ludzi. I co, my sobie tak będziemy na to patrzeć z boku? Przecież ten nasz wygodny dystans jest niemoralny. Taką Unię. Takie NATO. Srato Spierdam stąd. Nie spierdam jednak, bo to też moja Unia i moje NATO. Chcę, żeby ludzie w Ukrainie nie umierali. Macie to natychmiast przerwać. czy wiecie, jaki będzie koszt takiego działania? Nie. Rzeczy ważne są trudne. Zatrzymanie wojny i uratowanie milionów ludzi jest bardzo ważne, więc musi być bardzo trudne. Sankcje, bojkot rosyjskiego rynku, wsparcie finansowe Ukrainy i przekazanie jej broni, to wszystko nie jest trudne. To po prostu kosztuje nas dużo pieniędzy. Ale możemy to dobrze zorganizować i żyć sobie w miarę normalnie. Właśnie dlatego to nie działa. Jeśli chcemy zatrzymać Rosję Putina, musimy zrobić coś, co jest trudne. Musimy zaryzykować nasze bezpieczeństwo. Co? Ja myślałem, że będę protestować przeciwko wojnie, będę wspierać finansowo różne organizacje, będę pomagać uchodźcom, ale na końcu dnia położę się w bezpiecznym łóżku, obejrzę serial i nie będę się martwić o swoje życie. Oczywiście może tak być. Możemy zdecydować, że tu przebiega granica naszego zaangażowania. Pomagamy, ale nie ryzykujemy. Wtedy Ukraina zostanie zniszczona, zginą dziesiątki tysięcy ludzi, a w Polsce będzie kilka milionów uchodźców. A potem Rosja Putina może zaatakować kolejne kraje. Może zaatakować nas. Upraszczając, siedzimy sobie w kawiarni, jest bardzo miło, jesteśmy zajęci swoimi sprawami. Nagle przy stoliku obok nas jakiś złoczyńca atakuje niewinną osobę. Coraz mocniej ją bije i wkrótce ją zabije. A my na to pozwalamy tylko dlatego, że ta osoba nie siedzi przy naszym stoliku. Mimo że jest obok, mimo że błaga nas o pomoc, my tylko na to patrzymy. Jeśli dzieje się zło i my na to pozwalamy naszą biernością albo naszym niewystarczającym sprzeciwem, to jesteśmy współodpowiedzialni za to, że ono dalej się dzieje. Nie ma znaczenia, ilu uchodźcom pomożemy i jak troskliwie się nimi zaopiekujemy. Jeśli nasz sprzeciw wobec wojny jest niewystarczający, to my też jesteśmy współodpowiedzialni za to, że muszą uciekać ze swojego kraju i szukać naszej opieki. Jakimi ludźmi chcemy być? Czy chcemy być troskliwymi obserwatorami zła, które masakruje miliony niewinnych osób? Czy jednak chcemy być strażnikami europejskiego pokoju, który gwarantuje bezpieczeństwo każdej osobie? Ukraina to nie są abstrakcyjni ludzie. To są dokładnie tacy ludzie jak my. Mamy ich w naszych domach, na naszych dworcach, w naszych firmach, na naszych ulicach.
Miliony takich ludzi stracą swoje domy i swoich bliskich, jeśli my natychmiast czegoś nie zrobimy. Jeśli chcemy przerwać masakrowanie tych ludzi, to NATO powinno nie tylko zamknąć niebo nad Ukrainą. NATO powinno wycelować w Rosję Putina wszystko, co ma i zacząć odliczanie. A jeśli obecny traktat nam to nie pozwala, to my, obywatele demokratycznych państw zachodniego świata, powinniśmy wykorzystać nasze narzędzia, żeby zmienić ten traktat. To jest nasza umowa. I właśnie teraz jest czas, żeby ją zmienić. Czy to jest ryzykowne? Totalnie. Czy to jest słuszne? Niech każdy i każda posłucha swojego serca. Wiemy, co się dzieje. Albo na to pozwalamy, albo nie pozwalamy. Nie ma nic pomiędzy. Albo ta wojna będzie dalej trwać, albo my ją zakończymy. To jest sytuacja, w której jesteśmy. To nie jest komfortowa sytuacja, ale taka jest i w tej sytuacji musimy podejmować decyzje. Dyplomacja okazała się nieskuteczna. Sankcje okazały się nieskuteczne. Ludzie umierają. Co robimy? Ryzykujemy, czy akceptujemy ich śmierć? Jeśli wybierzemy wygodną bierność, to my możemy być kolejnymi ofiarami ataku Rosji Putina. Dziś jest to bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek. Wygodna bierność może nas doprowadzić do katastrofy. Jeśli nie zgadzamy się na zniszczenie Ukrainy, to wykorzystajmy nasze narzędzia. Zmuśmy naszych polityków i polityczki do radykalnych i odważnych działań. Zmuśmy ich do ratowania Ukrainy. Możemy pisać do nich maile, rozmawiać z nimi w mediach, krzyczeć do nich na manifestacjach. Możemy robić memy, ustawiać nakładki profilowe. Niech tylko to wszystko ma jeden przekaz.